Qingdao Detective Agents zabiera nas w podróż do cyberpunkowej wersji Singapuru. W 2032 roku ludzkość stanęła na skraju moralnego oraz gospodarczego upadku i choć owa metropolia stanowiła dotychczas ostatni bastion porządku, stopniowo i do niej zaczyna przenikać globalny chaos. Główną bohaterką gry jest Amira Dharma, niegdyś wchodząca gwiazda Interpolu, a obecnie początkująca prywatna detektyw, która w pogoni za rozwiązywaniem kryminalnych zagadek musi dbać o rozwój swojej firmy i o siebie samą. Na tym jednak nie kończą się obowiązki bohaterki. Amira musi bowiem pamiętać o tym, że wszystko to robi głównie dla pieniędzy. Gotówka jest jej potrzebna zarówno do opłacenia rachunków i rozwoju jej agencji detektywistycznej. W miarę postępów nasza podopieczna może zatrudnić pracowników, których potrzeby z czasem zaczynają rosnąć, jak i do tak prozaicznych rzeczy jak zakupy jedzenia regenerujące czy bilety lotnicze. Uragun. Akcja gry rozgrywa się w futurystycznych lokacjach. Bohater zasiadający za sterami nowoczesnego mecha musi powstrzymać agresora w postaci diabelnie inteligentnych maszyn, a tym samym uchronić ludzkość przed wyginięciem. Uragun jest grą opartą na prostych zasadach strzelanką typu top-down, której całą uwagę skupia się na eksterminacji fal robotów sterowanych przez sztuczną inteligencję. Każda z maszyn była wzorowana na zachowania ludzkich i zwierzęcych, a co za tym idzie, ma unikalny dla siebie schemat działania w trakcie potyczek. Mimo zręcznościowego charakteru rozgrywki wymaga się czasem od gracza zastosowania różnych taktyk. Wyznaczone przez grę cele misji, choć zróżnicowane, są tylko pretekstem do pokonywania licznych grup przeciwników. Socable Soccer. Rozgrywka nawiązuje do dynamicznych, zręcznościowych gier piłkarskich. Do naszej dyspozycji oddano szereg klubów i zawodników, łącznie 500 zespołów oraz 10 000 piłkarzy. Podczas zabawy liczą się przede wszystkim zdolności gracza, choć warto pamiętać, iż umiejętnie skompletowana drużyna jest w stanie wybaczyć więcej błędów. Socable Soccer posiada również opcję ustalenia poziomu dynamiki gry, dzięki czemu będziemy mogli dostosować szybkość rozgrywki do naszych preferencji. W trakcie spotkania mamy możliwość skorygowania składu drużyny poprzez wymianę określonych zawodników. Możemy także pokusić się o wcześniejsze ustawienie piłkarzy w formację, czy ustalenie konkretnej taktyki i schematu gry. MotoGP 22. Zawartość gry MotoGP odzwierciedla sezon 2022 motocyklowych mistrzostw świata. Produkcja pozwala nam wziąć udział w walce o zwycięstwo na ponad 20 prawdziwych torach w ramach klasy Moto3, Moto2 czy wreszcie MotoGP. Oprócz wszystkich zawodników biorących udział w wyścigach sezonu 2022 w grze pojawia się ponad 70 postaci, które zapisały się złotymi głoskami na kartach historii tych mistrzostw. MotoGP oferuje rozbudowaną kampanię, w której tworzymy własny zespół lub dołączamy do jednego z oficjalnych, a następnie zajmujemy się nie tylko walką o zwycięstwo, lecz także zarządzaniem kadrą i zatrudnieniem coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników czy ulepszenie swojej maszyny. The Serpent Rogue. W grze trafiamy do niemal typowego świata fantasy, mieszającego średniowiecze z bestiami rodem mitów. Jednakże głównym bohaterem nie jest dzielny rycerz, najemnik czy inny awanturnik wyruszający przeciwko smokowi. Tutaj przeciwnikiem jest tajemnicza zaraza, która szybko rozprzestrzenia się na okoliczne ziemię. Zagrożenie stara się zażegnać strażnik odziany w ikoniczny strój doktora Plagi, który ma nadzieję uporać się z problemem w zarodku. Głównym celem gry jest znalezienie sposobu na powstrzymanie plagi, co wymaga odwiedzenia wielu lokacji i dokładnego ich zbadaniu. Od czasu do czasu napotykamy też postacie niezależne, którym możemy pomóc lub skorzystać z ich usług. W każdym miejscu znajdziemy wiele elementów do zbadania, dzięki którym dowiemy się więcej na temat zarazy, ale też okolicznej fauny i flory. Te informacje oraz znajdywane surowce pozwolą nam ważyć mikstury o różnych efektach, wliczając w to eliksiry przemieniające nas w innych ludzi lub bestie. Do następnego odcinka, pozdrawiam, cześć.